Hej, z tej strony was Dota 7 w kolejnym odcinku z Mario Forever Powerless Adventure. Pora w takim razie na bezsilny świat, który stworzyli Chris i House LPK. No ten pierwszy jest ogólnie też twórcą całej gry. O, tutaj na szczęście boss się uchylił i mogliśmy kontynuować przeprawę. Czekajmy chwilę. Tego Fireball możemy praktycznie olać, gdyż zawsze znajduje się na górze, jak przebiegamy. Jeżeli się stamtąd szybko oddalimy, no to co może zrobić? Przejść najwyżej w ścianę. Chyba że nam zależy na punktach, to możemy go pozbawić życia, zakładam, ale nie, że tak się nie obchodzi, więc idę dalej. Myślę, że większym zagrożeniem są oczywiście ogniste odcinki. No i pozostałe bossy w tym poziomie, które to znajdują się w takich bardziej niedogodnych dla nas miejscach. No z kolei ogniste odcinki, no to chyba wiemy już, na czym to polega. Strzelają wysoko w górę, no i nie widzimy kul ognia. Nic za nic. Taka kula ognia spada i nas trafia. No i cóż, jako że gramy w Powerless Adventure, jak sama nazwa wskazuje, bezsilna przygoda, to niestety nie mamy power-upów. No i niefortunnie zielone grzybki się zaliczają właśnie do power-upów, co oznacza, że one-upów od nich też nie dostaniemy. Wciąż możemy zdobyć dodatkowe życie, jeżeli będziemy zbierać monety. Aczkolwiek nie będzie jakoś dużo strasznie niestety za to tych żyć. Tak zakładając, że jakoś nie farmimy tych monet, to powiedzmy, nie wiem, może 1-2 życia uzbieramy w czasie naszej przygody, zanim przejdziemy świat, albo świat przejdzie nas, czy tutaj będziemy mieli koniec gry. Także no trzeba uważać na pewno. Tutaj na szysie ten rotodisk ma mały zasięg. Powinniśmy być w stanie zabić tego Firebrosa, nie obywając od tego rotodiska, zakładając oczywiście, że ten Fireball nie pójdzie gdzieś w prawo nagle i my spróbujemy go pokonać tylko po to, żeby oberwać. Co do bossów... Dobra, tutaj myślę, że możemy ominąć tych przeciwników, nie ma co za nimi biegać. Dobra, tu na szczęście nas nie trafi to. Okej, świetnie. No to jest stosunkowo trudny poziom, nie wiem czy nie najtrudniejszy w tym świecie. Czuję, to taka kwestia subiektywna, co? No zobaczmy trzeci etap. Na mapie świata jest dość ciekawy. No, taka dziwna biała smuga. Co to może znaczyć? No to zaraz zobaczymy. Chociaż to, jak wyglądają ogólnie bloki tutaj, gdzie Mario stoi i tam nieco dalej, to może nam mniej więcej dać jakieś pojęcie, na czym to będzie polegało. Rooftop Run, Sonic Unleashed. Chociaż nie wiem, czy to nie jest wersja Sonic Generations. Sonic Generations grałem już kilka lat temu, a Unleashed nigdy, więc nie powiem na 100%. O, jest taki irytujący moment. Taki moment, który bardzo nie lubię, kiedy przyjdziesz w złym momencie i wtedy roślinka zawsze wychodzi tak, że po prostu masz przewalone. A może tak będzie dobrze. Ojej! Coś mnie popchnęło. Prawie zginąłem przez to, ale dobra, jeszcze te zapłoty zakładam. Coś mi się nie podoba to przejście teraz, no bo nie wiem, czy nie wbiegnę w Billa. Czekajmy chwilkę. Może, chyba powinno być ok, nie wiem.
No, mam nadzieję, że nie wyleci nagle z lewej strony i mnie nie trafi. No, mamy teraz oto gimmick tego poziomu. Kończy się deszcz. No i jest, no, znacznie lepsza pogoda. Chyba bardziej pasująca do tej spagonii właśnie z Sonika niż ta, co była przed chwilą. Dobra, nie bawmy się specjalnie tu. Ojej! Miałem farta. Już cudem mnie to nie trafiło. Mógłbym przesiąc, że ten bros przebiegł przeze mnie, no ale jak mówicie, że nie, no to nie. Okej, świetnie. No mało czasu, no ale to jest standard w poziomach Quista. Chociaż nie wiadomo, może to host LPK stworzył ten etap. Że po prostu nie mamy dużo czasu. No, muzyka z Mega Man Zero 2 i Palciur. Może nie na zasadzie, że musimy przebiec przez ten poziom, nie zatrzymując się, ale na pewno nie możemy zwlekać, bo to wtedy kaplica. No tak, to też może być, myślę, śmiało uznane za najtrudniejszy poziom w tym świecie. Do wyboru do koloru, co? Oj, poczekałbym, bo nie wiem, gdzie ta kula ognia wyląduje. Chyba można iść. Musimy w tym świecie na pewno pamiętać, gdzie są brosy, żeby jak najszybciej się z nimi uporać. Dobra, bierzemy checkpoint, to jest priorytet. O, tutaj świat czwarty zakładam, chodzi mi o oryginalny Mario Forever, była taka sekcja, pamiętam, gdzie spadały platformy pod bloczkami. I chyba były też takie bloczki z monetami ogólnie zawieszone. Fajne, i tutaj masakra. Coś, co mówiłem chyba na początku, kiedy ciężko jest powiedzieć, czy nas coś trafi, czy nie. Albo czy spadniemy, próbując uniknąć tego wszystkiego na naszej drodze. No dobra, przynajmniej niedaleko pada Mario od checkpointa martwy. Okej. No niestety już nie nazbieramy kolejnego życia z tych monet, chyba żebyśmy jakoś naprawdę grindowali mocno. Ale może nie będzie potrzeby. Albo za chwilę będzie, jeżeli tak będę nieostrożny. Okej, świetnie. No i to chyba będzie na tyle. Nie ma tutaj żadnej pułapki, co? Że nagle wyskakuje sobie Bowser i nas rzuca. Nie, to wszystko jeżeli chodzi o bezsilny świat. No jak jesteśmy przyzwyczajeni do poziomu trudności ogólnie głównej gry z Powerless Adventure, tych głównych światów, no to bardzo prosty świat, trzeba przyznać. Tak bym go może porównał trudnością do świata pierwszego, bym powiedział mniej więcej na tym poziomie trudności może trochę łatwiejszy nawet niż świat pierwszy. Świat drugi był już znacznie trudniejszy na przykład. Pamiętacie być może tę jaskinię? No to było znacznie większe wyzwanie niż to. No to jestem za jak najbardziej. No bezsilne światy dały mi w kość, muszę przyznać, myślę, nie tylko mi. No i pewnie jeszcze dadzą, jak wyjdzie ten główny świat, jeszcze kolejny, bo chyba z tego co pamiętam, tak, 7 był ostatni. Co był nagrywany, a jeszcze pewnie będzie 8, co? No dobra, no to jest za nami, jeżeli chodzi o to bezsilne rozszerzenie. Jeszcze został kolejny świat, który stworzył Rafael Vitoria. No to zostawimy sobie, myślę, na kolejny odcinek, co? Gdzie to ja mam telefon? Czarny jest. Tak jak monitor, to mi się stopił z monitorem. No dobra. To byłoby na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby,
Polaku Czaba, Wojtas, Dawid P22, Nuevi, Fipeso, Video Playcase, Imardeco, Hedgehog, PKKPS, Nelson Links, Szczak, Bez Nazwy, Lemix i Pomidor, Kozeń Pet, Piotr, YouTube, Nichoła, XMX, Granatyczny Nazista, Kupszyl, Maker 12, Klaski 11, Bartek Adem, Nuszo, Bacze Fire, Player Shift 66, Szybczek Premium, Coin Games, Skibidi Toilet, Demus, Mr. Penio, Tomek 839, Banak 6, Fibus, Samuś, Mario Forever, Toksycznie Baka, Kaptur, Adam Zyś, Maskę, Kat, Kaloryfer, Maja Syra Fox, Zosia Z, Miki 11, Taresh XD, Rocker 678, Film Polska, Iwsiek, Banak z Makreb, BWM, Kenzo, Keciko 9 a 150 Studio, to Szipka, Natan Buczkowski, Houdini. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się. Cześć!